Tworzycie działki budowlane inwestycyjne. Co to za produkt? Produkt jest dla tych osób, które chcą inwestować w nieruchomości, ale mieszkania są za drogie w kontekście ich budżet jest mniejszy niż potrzebne na mieszkanie. To tak, bo nasze działki zaczynają się od 40 tysięcy, powiedzmy maksymalnie do 150. Chcą czegoś pewnego, bezpiecznego, niezależnego od sytuacji na rynku. Te 100% 5 lat, ono jest pewne, czy to jest, nie ma tutaj oczywiście gwarancji, ale to wynika z Waszych analiz, z Waszych dotychczasowych doświadczeń. Zaraz wejdziemy sobie w szczegóły, ale czy to rzeczywiście teraz jest ten popłoch wśród inwestorów i posiadaczy gruntów? A czy zmiana ustawy to dobry ruch i ewentualnie zmiana dla kogo jest dobra, dla kogo może być niedobra? Jeszcze jakbyśmy podsumowali, dlaczego warto inwestować w działki budowlane inwestycyjne? Przez każde nie do końca obejrzane wideo na YouTubie coraz bardziej płowieje zorza polarna. Nie możemy do tego dopuścić. Jeśli nie masz teraz czasu, zapisz sobie ten film na później. Zorza coraz bardziej blaknie. Dzień dobry widzowie. Dzisiaj z nami Tomasz Mosiołek i Paweł Jędrzejewski z firmy Moije. Panowie pomagają lokować środki finansowe w działki budowlane inwestycyjne. Zgadza się? Tak. Dobra, i o tym dziś trochę pogadamy, ale potraktujemy temat szerzej. Tworzycie działki budowlane inwestycyjne. Co to za produkt? Działki budowlane inwestycyjne to jest wynikowa podziału dużego obszaru gruntu, tego gruntu rolnego, który przekształcamy na zasadach warunków zabudowy i proponujemy naszym inwestorom, naszym klientom kupowanie takich działek budowlanych jako inwestycje, jako lokowanie pieniędzy, ponieważ, o czym pewnie później powiemy, jest nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która bardzo dużo zmienia, jeśli chodzi o przyszłe podziały, o to, czy działki będą nowe mogły powstawać. Jest to moment, który daje dużą szansę, duży potencjał zarabiania na działkach budowlanych. Z racji tego, że po prostu od 2023 roku bardzo trudno będzie nowe działki wydzielać z uwagi na tą nowelizację, więc jest to rozwiązanie, które będzie miało ograniczoną ilość tych działek, a wiadomo, jak jest czegoś mało, nie można tego produkować, cena będzie działek budowlanych rosła. Też sprzedajemy je na tym etapie wczesnego ich rozwoju, tego początku ich życia tych działek budowlanych. One są nieuzbrojone, dopiero powstały, więc całą pracę będziemy wykonywali na tym terenie inwestycji. Będziemy robili przyłącza, będą się powstawały nowe domy, co będzie etapami podnosiło mocno wartość tej działki budowlanej. Bo jak kupimy działkę budowlaną, która ma już prąd, wodę, dookoła stoi osiedla, to jest jedna z ostatnich, które tam zostały wolnych, ona będzie droga, będzie wolno wzrastała na wartości, bo nic więcej tam nie wykonamy poza ewentualnym pozwoleniem na budowę lub postawieniem domu i sprzedaży domu czy jego wynajęciu. Działki budowlane nieuzbrojone na tym etapie, na którym my je produkujemy, tworzymy, mają bardzo dużo jeszcze miejsca na ich uszlachetnianie, na pracę na tym gruncie, co powoduje wzrost wartości i zarabianie naprawdę przyzwoitych pieniędzy. Produkt jest dla tych osób, które chcą inwestować w nieruchomości, ale mieszkania są za drogie w kontekście ich budżet jest mniejszy niż potrzebne na mieszkanie. To tak, bo nasze działki zaczynają się od 40 tysięcy, powiedzmy maksymalnie do 150, ale to takie największe i już najdroższe, więc mają mniej gotówki, chcą czegoś pewnego, bezpiecznego, niezależnego od sytuacji na rynku, potwierdzonego historycznie, że cały czas jest tam wzrost. Mają czas od 3 do 5 lat, żeby te pieniądze tam ulokować. Nie potrzebują jeździć, oglądać, bo to jest ziemia, można to sprawdzić, zweryfikować, czyli takich, którzy nie mają czasu. Bezobsługowe też, tak? Tak. Okay. Mówisz 40 do 150 tysięcy mniej więcej, ale mogę wielokrotność, czyli mogę kilka działek kupić, ok? I te 100% 5 lat, ono jest pewne, czy to jest, nie ma tutaj oczywiście gwarancji, ale to wynika z Waszych analiz, z Waszych dotychczasowych doświadczeń, że tak powinno być. Tak, no tak to wymyśliliśmy i w tym kierunku działamy. Nie działamy 5 lat, więc nie możemy powiedzieć, że nie, ale ten pomysł bo też może być tak, że w pierwszym roku to będzie 30%, bo najwięcej w momencie podziału, później trochę mniej, później jak będzie droga, to trochę więcej, więc to nie będzie co roku 20%, ale w pierwszym roku zrobiliśmy ponad 30% wzrostu wartości. Więc uważam, że w następnym może być na przykład 15, a w trzecim
znowu 20 kilka procent. I tutaj mamy sytuację taką, że przyjeżdżają osoby, które chcą oglądać jedną działkę, a mamy klienta, który już kupił kilkanaście działek. Nie? I w każdym naszym projekcie, czyli w każdej nowej lokalizacji rezerwuje kilka działek. Kolekcjoner. Można tak powiedzieć. No i to też są ludzie, druga grupa, którzy chcą spróbować. Bo wiesz, mają mieszkanie na wynajem, mają waluty, mają jakieś kryptowaluty, mają też, nie wiem, złoto, albo inwestują w swój biznes, ale chcą czegoś nowego spróbować. Albo ci, którzy chcą inwestować w nieruchomości, ale mówię, nie mają za mało pieniędzy, żeby kupić mieszkanie, a działka to jest coś, co jest w zasięgu ich ręki. Właśnie, bo mówisz o tym spróbowaniu. Mogę szybciej wyjść z inwestycji, bo rozumiem, że nie ma jakiejś terminowej umowy. Ode mnie zależy, kiedy ten grunt zechcę sprzedać, czyli zwrócę się do Was, że chciałbym wyjść, zrealizować zysk, bo już urosło 30%, załóżmy, wychodzę, tak? Z klientem nie umawiamy się na żaden konkretny termin, że ta inwestycja musi trwać x lat. Przy naszych analizach tego, jak widzimy rynek, jak ten rynek się rozwija i co się dzieje z działkami budowlanymi, zakładamy, że te 3 do 5 lat to jest ten okres optymalny. To jest takie sugerowane, rekomendowane, tak? Tak, jak my widzimy rozwój tego obszaru, jak on będzie szybko się zabudowywał i jak wzrost wartości gruntu będzie z tą zabudową postępował. Może to być krócej, może to być dłużej. Ziemia no to jest takie aktywo, które lubi upływ czasu i im więcej go upłynie, tak, będzie droższe, więcej na nim zarobimy. Natomiast jeżeli klient wie, że minął, nie wiem, rok, coś się wydarzyło, nie wiem, w biznesie, prywatnym życiu, potrzebuje skeszować jakąś inwestycję, akurat działka to jest tyle, ile mniej więcej potrzebuje, oczywiście możemy z nami zrobić deal i my mu ją sprzedamy, wystawimy ją do naszych klientów, z którymi współpracujemy, że pojawiła się w jednej z inwestycji wolna działka, bo klient po prostu potrzebuje wyjść i pomożemy mu tą działkę sprzedać. Więc nie ma dat granicznych, na które musi klient z nami wejść w ten biznes. Dodam tylko, że klient u nas rezerwuje działkę na etapie podziału na papierze. W momencie, kiedy działka jest wydzielona, jedziemy na spełnione warunki, żeby notariusz mógł przenieść własność z sprzedającego na kupującego, stajesz się właścicielem działki, czyli masz akt notarialny. I od tego dnia, od momentu, kiedy ten akt notarialny podpiszesz, jesteś właścicielem i decydujesz o tej ziemi. Możesz właściwie następnego dnia ją sprzedać lub umówić się w tym samym dniu i wykonać drugi akt notarialny, jeżeli masz taką potrzebę lub znalazłeś osobę, która da Ci po prostu taką kwotę, jaką chcesz. I ta ziemia jest cały czas własnością naszych klientów. Nie trwa ten proces inwestycyjny, tak jak w przypadku deweloperów budowy bloków, kilkanaście miesięcy, nawet do lat, tylko jest to, powiedzmy, okres od 3 miesięcy do pół roku, aż stawiamy się u notariusza, aż nie musisz przyjeżdżać, może być pełnomocnictwo, ale następnego dnia możesz już ten kawałek ziemi swojej komuś przekazać, sprzedać i nim zarządzać. Poobracaliśmy się w sferze teorii, a teraz przeszlibyśmy do praktyki. Jakieś konkretne case'y, nad czym teraz pracujecie, żebyśmy zobrazowali to, o czym teraz powiedzieliśmy. Projektów prowadzimy obecnie kilka. Jeden mamy taki najdłuższy, bo jest wieloetapowy. W tym momencie 4. etap podziału robimy w takiej miejscowości Stajęczynki pod Toruniem. Zaczynaliśmy od wartości 30-40 zł za metr kwadratowy. Obecnie w 4. etapie zaczynamy od 52-55 zł za metr kwadratowy. W kwietniu będzie 12 miesięcy. Jest taka różnica już w cenie przy kolejnych etapach. Widać, że nasi klienci, inwestorzy mają coraz większą świadomość tego, że warto jest lokować pieniądze w działkach budowlanych. Chętnie kupują od nas te działki. I teraz Stajęczynki widać, no bardzo spodobało się to miejsce. To miejsce ma bardzo duży potencjał. Ten 4. etap to też taki wynik naszej pracy w tym miejscu, bo pierwsze 3 to był grunt jednego rolnika. 4. etap jest już u sąsiada, który sam do nas przyszedł, zapytać, czy też byśmy chcieli popracować z jego gruntem i czy nasi klienci by też jeszcze tutaj chcieli lokować swoje pieniądze, więc tutaj 4 etapy i sporo działek i różnica ceny na przestrzeni 10 miesięcy, Tak, 10 było miesięcy, 30, tak. ile? Było 30. 40 zł to były ceny początkowe, te wyjściowe. Teraz już jest 52, 55 nawet już teraz dobijamy i zastanawiamy się, czy jeszcze tam nie damy rady tej ceny podnieść, bo jest to zainteresowanie, ostatnie sztuki nam zostały, więc możemy jeszcze trochę z tą ceną popracować. To pokazuje, jaka jest różnica, jaki jest potencjał w gruntach. My przygotowujemy też tak nasze rozwiązania,
że z racji tego, że sami to dzielimy, sami nad tym pracujemy, możemy naszym inwestorom, naszym klientom dostarczyć ceny atrakcyjniejsze niż rynek, tak? Dać im ten bufor też ich bezpieczeństwa, że gdyby coś się stało w przyszłości nagle i trzeba by, nie wiem, za pół roku sprzedawać działkę, on ma ten komfort, że kupuje poniżej rynku, więc da się szybciej niż standardowo tą działkę mu sprzedać. To jest ciekawy wątek właśnie tutaj, który zahacza o kilka Twoich wcześniejszych pytań. My nie szukamy klientów na portalach ogłoszeniowych, czyli powiedzmy jest agent nieruchomości pośrednik, czy ktoś inny, kto sprzedaje działki, czy właściciel, to wystawia to na portalach. Podaje tam jakąś cenę, w zależności od tego, jak czuje lub jak widzi, jak sąsiedzi wystawili. My żadnej działki nie wystawiamy na sprzedaż, nie ma ich na portalach. Tak jak powiedział Tomasz, my zawsze klientom oferujemy cenę niższą niż te, które są na portalach, więc poniżej wartości, to jest jakieś pół odniesienia. Kolejna sprawa, dlatego do nas przychodzą klienci sprzedający, bo my ten proces prowadzimy w kilka miesięcy. Czasami się uda sprzedać kilkanaście działek w kwartał, gdzie jak się pójdzie do rolnika, który sam sprzedaje, czy do właściciela ziemi, to on mówi, że mu się sprzedają jedna, góra dwie działki na kwartał, a my sprzedajemy kilkanaście, więc to też taka fama się rozeszła po gminie, że jak trzeba skapitalizować szybko, no to do nas. Toruń, pod Toruniem wyłącznie działacie, czy gdzieś jeszcze macie działki, gdzieś jeszcze projekty? Inwestowanie w grunty to jest zależność od tego, jak gmina się rozwija, jak gmina działa, czy jest otwarta, wiesz. Powie tak, Pawle, pożycz miejsce swojego zamieszkania, przyjedź pod Toruń, tam zamieszkaj i tam jest super. Damy Ci najnowocześniejsze przedszkole w całym województwie, super odnowioną szkołę. Będziemy mieć światłowód w całej gminie do końca przyszłego roku. Budujemy co rok więcej kilometrów asfaltu niż rząd autostrad. Mamy zjazdy autostrady. I to powoduje, że ludzie chcą tam mieszkać, w związku z tym też chcą tam inwestować. I to miejsce, bo dzieli się ziemię z gminą, tak? Z gminą. I to od gminy zależy. Jeżeli byłaby inna gmina w Polsce, która by była równie otwarta, być może tam byśmy też szukali nieruchomości, bo nasi klienci są z całej Polski, my jesteśmy na miejscu, ale to trochę przypadek, wynik właśnie poszukiwań, że nagle trafiliśmy na ziemię, na gminę, która jest w okolicy Torunia. Mamy projekty w innych gminach, gdzie już ta otwartość na mieszkańców jest mniejsza i tam te procesy albo odpuszczamy sobie, bo nie da się. Czyli nie forsujecie za wszelką cenę? Nie, my tą analizę, tą wizytę w gminie mamy przed w ogóle decyzją, że chcemy tą ziemię kupić, więc to zależy od gminy. Jeżeli są w Polsce gminy otwarte na zwiększenie liczby swoich mieszkańców, na rozwój, na to, żeby się tam fajnie mieszkało, to tam na pewno byśmy chcieli pracować. Akurat trafiło, że to jest gmina pod Toruniem i super. Jeszcze pytanie mi się nasunęło, czy więcej osób z Wami inwestuje, kupuje te działki budowlane inwestycyjne pod inwestycje właśnie na zasadzie flipa, spekulacji, przetrzymania, sprzedaży później, czy więcej osób jednak pod siebie, żeby wybudować docelowo tam dom? Zdecydowanie więcej osób kupuje działki w celach inwestycyjnych. Z taką perspektywą tych właśnie kilku lat, że to są środki, które mogą poleżeć. Nie ma pośpiechu, jeśli chodzi o zarabianie na nich pieniędzy. Możemy spokojnie rozwijać sobie obszar inwestycji, wzbogacać go o urbanizację, o przyłącza, o budowę innych domów, ale też staramy się, żeby w każdej tej lokalizacji poza nami też było kilka osób, które chcą się budować, nie wiem, w przyszłym roku, albo sami będziemy tam budować, żeby ten grunt się rozwijał też pod kątem zabudowy. Tak jak mamy projekty w Stajęczynkach, sami będziemy, czy Paweł będzie stawiał sam dom ze swojego projektu. Mamy klienta, który kupuje kilka działek w celu zabudowy i odsprzedaży domów. Nasza klientka w tym roku chce wylewać ławę fundamentową, robić już pierwsze ogrodzenie, nasadzenia. Ta inwestycja będzie już żyła, tam będzie się już sporo działo i to podnosi tą wartość. Nie? Ten drugi projekt, gdzie wpuściliśmy dewelopera lokalnego, który w zasadzie sam zabudowuje całą gminę, też powoduje to, że ten grunt będzie się szybko rozwijał. Mamy inną lokalizację, która ma miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, co w ogóle jest rarytasem, jeśli chodzi o działki budowlane i bardzo rzadko to się spotyka. Jest w środku Torunia, Bydgoszczy, więc może albo pojechać do Torunia, albo do Bydgoszczy na zakupy czy do pracy. Też jest kilka osób, które chce się wybudować i tam zamieszkać, więc będą nam podnosić cenę tej lokalizacji. O nasze działki pytają się ci, którzy chcą tam mieszkać, ale to nie są gotowe działki do tego, żeby za rok się budować. To, że tam jedna klientka chce wylać ławę fundamentową, ale to nam nadal nie będzie miała prądu i wody, to wykonawca jej to jakoś zorganizuje, tak?
Więc ludzie się o to pytają, ta lokalizacja im się podoba, ale tam się nie da rozpocząć procesu budowlanego tu i teraz, więc odsyłamy ich do działek, które kosztują na przykład 50 albo 100% więcej. To oni czasami mówią, dobra, to ja poczekam, kupię sobie i poczekam. Nie? I to jest ok. Więc działki się podobają wszystkim, ale zdecydowanie ci bardziej świadomi, z większym zasobem gotówki to są nasi klienci. To skąd bierzecie te działki, które przekształcacie? Jak je wyszukujecie? Działki zdobywamy albo z poleceń. Pierwszy nasz projekt dostaliśmy od zaprzyjaźnionego rzeczoznawcy, który przyszedł z informacją, że jest rolnik, który potrzebuje pomocy. Tam była skomplikowana była sytuacja, bo właśnie tam było zadłużenie, tak jak Paweł mówił wcześniej, trzeba było zweryfikować i samego rolnika, i poziom jego długu. I sam pomysł na to, jak tą transakcję przeprowadzić i czy warto ją w ogóle wziąć na blat i podejść do tego. Finalnie to zrobiliśmy i pomogliśmy temu rolnikowi. On z kolei nas polecił gdzieś tam sąsiadowi, znajomemu i ta fama też, tak jak mówię, trochę tam się po tej gminie rozchodzi, że no, ogarniamy dobrze temat i jesteśmy skuteczni przede wszystkim i szybko te procesy robimy. Oczywiście korzystamy z portali nieruchomościowych, tam szukamy działek. Z tym jest duży problem, bo one są często źle opisane, brakuje jakichś informacji, więc to też trochę trzeba poszukać, podzwonić, zapytać, ktoś nie wie, musi sam sprawdzić, musi do nas wrócić. Dość żmudny Ale proces. mówiliście też o tym, że gmina, któraś z gmin jest bardzo przyjazna, może nie tyle inwestorom, ile pozyskiwaniem nowych mieszkańców. To też gra rolę? W sensie, że jeździcie, sprawdzacie, jak wygląda dana gmina? Tak, no to przede rozwija? wszystkim takie też. Słuchaj, jedziesz 20 km i wzdłuż drogi gminnej cały czas przebiega ścieżka rowerowa i w sumie myślisz spoko. I co chwilę masz przystanki autobusowe, mimo tego, że jedziesz przez las. Bo wrażenie jest takie, masz drogę las, dopiero widzisz na Google Maps, że za tym lasem są całe osiedla domów jednorodzinnych. Wiesz, czytasz informacje w internecie, wiesz, gmina na przykład prowadzi aktywnie swoje social media, wiesz, ty jako fachowiec wiesz, że to nie jest prosta sprawa i jak te czasami rzeczy wyglądają, to są bardzo fajne media społecznościowe i dowiadujesz się na przykład z nich, że gmina właśnie podpisała projekt na budowę najnowocześniejszego żłobka w całym województwie, albo że kładzie więcej asfaltu niż nasz rząd autostrad robi, nie? Z czegoś to po prostu wynika. Że ma największy przyrost ludności też w całym województwie kujawsko-pomorskim, bo 50 ponad procent, więc no, wyniki pokazują, no, ale też chodzisz do urzędu i tam każdy z urzędników, mimo tego, że jest zapracowany, wiesz, po kokardkę, no to szuka jakby z tobą rozwiązań, nie jest tak, nie wie pan, niech pan se idzie, tylko Przyjdzie jutro albo nigdy. Tak, zaraz porozmawiamy i decyzyjność jest szybka i to jest ważne. Analizujecie również grunty i to jest chyba ostatnio bardzo gorący temat właśnie w związku ze zmianą ustawy. Jak to teraz wygląda, ta sytuacja analizy? Zaraz wejdziemy sobie w szczegóły, ale czy to rzeczywiście teraz jest ten popłoch wśród inwestorów i posiadaczy gruntów? Zdecydowanie jest popłoch wśród posiadaczy gruntów. Nieważne jakiej tą wielkości, bo to nie może być jedna działka, nie wiem, 1000 metrów, ale wiele osób się do nas zgłasza z pytaniem, czy jego grunt jest bezpieczny, co się zmieni, jeśli chodzi o zmianę w przepisach, co do nowelizacji ustawy, jaki skutek będzie miała wobec jego gruntów, jego działek, czy on może spać spokojnie, czy powinien zadziałać, żeby ochronić grunt przed utratą Może nakreślmy wartości. właśnie, co się zmienia w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W ustawie przede wszystkim zmienia się to, że nie będzie można dzielić gruntów rolnych na tak zwanych WZ-kach, na warunkach zabudowy. Wprowadzono plany ogólne, czyli konkretne założenia dla części terenu, w jakim kierunku on ma się rozwijać. Czy dany teren ma być rolny, czy ma być terenem zielonym bez zabudowy, czy gdzie będzie teren mieszkaniowy, gdzie przemysł. I te przepisy konkretnie pozwalają na zabudowę lub brak tej zabudowy. W tym momencie mamy takie rozwiązanie, że na podstawie studium uwarunkowań i kierunków rozwoju możemy w zasadzie wybudować prawie wszystko, bo to jest tak dokument nieprecyzyjny, dający wiele możliwości, to jest taki plan na plan przyszły, nie? Że jak się uprzemy i dobrze pokombinujemy, to w zasadzie w środku pola stworzymy osiedle, wokół nic nie będzie. Tak, no w Warszawie na podstawie WZ buduje się całe osiedla i drapacze chmur, Tak. bo nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dokładnie. Więc jakbyśmy mieli to ująć w jednym zdaniu, to zmieni się przede wszystkim to, że cały obszar Polski zostanie pokryty planami ogólnymi.
ten, który nie jest pokryty jeszcze przez miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, a było tego według różnych źródeł około 30%. Czyli 70% Polski będzie miało plany, których wcześniej nie było. Te plany będą wskazywały, tak jak plany miejscowe, co w danym miejscu w gminie można wybudować. Teraz jest dowolność, tej dowolności w pewien sposób nie będzie. Jest furtka, którą daje ustawa, tak zwane zintegrowane plany inwestycyjne ZPI, pewnie się tam zetniemy z tym pojęciem coraz częściej, tym skrótem, które otwierają furtkę, ale to już jest coś takiego, co będzie wymagało od strony osoby, która będzie chciała przekształcić ziemię, środków finansowych, nie tylko na geodetę, bo tak, po studium to jest tak, geodeta i właściwie koniec, gmina robi to z własnych środków, bo taki jest stan prawny, a w przyszłości od 1 stycznia 2026 to inwestor, czy będzie właściciel, czy zewnętrzny inwestor będzie musiał porozumieć się z gminą, ile on zainwestuje w gminę, żeby móc to wybudować i na jakich warunkach. Więc koszty wzrosną, dodatkowo trzeba będzie zatrudnić urbanistę i projektanta, dodatkowe koszty, a nie mamy gwarancji, że gmina się na to zgodzi, więc ryzyko też będzie większe. I to powoduje, że wielu inwestorów, którzy myślą o tym, żeby dzielić grunty, nie wie, jakie będą koszty, więc trudno z Excela wyliczyć, czy będzie to opłacalne, a właściciele, i to jest ważne, teraz się zgłaszają do nas po analizy, nie wiedzą, czy w przyszłości da się to zrobić, więc mają taki dopalacz, że chcą zrobić to jeszcze teraz na starych warunkach. Po co zostały wprowadzone te zmiany? Przede wszystkim, żeby ograniczyć właśnie rozlewanie się miast na miejscowości podmiejskie, ponieważ urbanizacja tych terenów jest bardzo droga. Bo my podzielimy jakiś obszar, będą tam w przyszłości powstawały domy, teren będzie się rozrastał, ale później trzeba do niego doprowadzić kanalizę, chodnik, oświetlenie chodnika, wylać asfalt z czasem, będzie więcej mieszkańców, trzeba zrobić żłobek, przedszkole, podstawówkę, jakaś przychodnia i wszystkie elementy, które są potrzebne do normalnego funkcjonowania, prawda? Im będzie więcej tych mieszkańców i coraz dalej, tym koszty do prowadzenia mediów i innych obiektów użyteczności publicznej jest coraz droższy. Ta ustawa ma spowodować, że miasta mają rosnąć w górę, czy wyżej się zabudowywać i bliżej miasta, żeby te koszty były niższe. I to jest główne zadanie. Czyli mamy żyć w skupiskach, a nie w domku pod lasem samotnie. Właśnie jest główny element tego, że działka budowlana to jest w tym momencie dobre rozwiązanie inwestycyjne, że na tym się zarobi pieniądze, ponieważ nie będzie można ich zaraz wydzielać, bo też główna zmiana i ten plan ogólny, który wejdzie w życie, powoduje to, że wydzielenie nowej działki z jakiegoś obszaru będzie utrudnione, bo będziemy mogli robić to tylko w momencie, gdy będzie strefa uzupełnienia zabudowy, czyli skupisko 5 domów, nie oddalonych od siebie dalej jak 100 metrów i w obrębie lub pomiędzy będzie można uzupełnić zabudowę i wytyczyć nowe działki budowlane. Jak sobie obejrzymy mapy, bo są dostępne już nakładki, które pokazują na stan dzisiejszy, jaki ten obszar uzupełnienia zabudowy będzie, tych obszarów zabudowy nie będzie. I też druga sprawa, że gmina nie ma obowiązku uchwalenia obszaru uzupełnienia zabudowy, więc na przykład może w jakichś gminach on nie występować i nie będziemy mogli dzielić kolejnych nowych działek budowlanych. To jest jakby główna napędowa tego, że te działki będą coraz droższe. Tak, znaczy dodatkowo jeszcze tymi powodami, dlaczego zmienia się to prawo, jest to, że na to mają być pieniądze z KPO, więc no i cel był taki, żeby w końcu w Polsce były jakieś plany, żeby było wiadomo, żeby można było znowu zaplanować wydatki i kierunki rozwoju, bo w tej chwili jest to, jak mówią eksperci, chaos organizacyjny i chaos urbanizacyjny, więc żeby to wszystko jakoś uporządkować. A nie lepiej pozwolić ludziom budować się gdzie chcą? Mamy taką sytuację od 2003 roku i trzeba by było zapytać albo zajrzeć w dane wynikające z tego, jak to, że budujemy się gdzie chcemy, wpływa na ogólne koszty mieszkania w danej gminie, tak? No bo to samorząd musi ponosić koszty wywozu śmieci. Wywóz śmieci to jest albo własne wysypisko, albo trzeba komuś za to zapłacić, budowa sieci kanalizacyjnej, pozyskiwanie środków. Pewnie za tym idzie również wzrost liczby pracowników w urzędzie, budowa większego żłobka, a więc to trzeba by było poszperać w danych samorządów, jakie są koszty, a wiadomo, że często samorząd jest takim miejscem, gdzie ścierają się siły polityczne, bo jedni coś im zabierają, inni im dodają, często, żeby dodają im więcej do płacenia, nauczycielom czy szkołom, więc to raczej pytanie do ekspertów z innej dziedziny. A czy zmiana ustawy to dobry ruch i ewentualnie zmiana dla kogo jest dobra, dla kogo może być niedobra?
Myślę, że dobra jest dla wszystkich z tego względu, że no, ja mam takie założenie życiowe, że podchodzę do wszelkich zmian w ten sposób, że szukam tam pozytywnych elementów, tak? No, jesteśmy nastawieni na rozwój, wszyscy, tak? Jako społeczeństwo, jako kraj, jako kontynent, a żeby się rozwijać, potrzebne są pewne wytyczne i działania. Jeżeli zostawimy to jakby sami sobie, no to na przykład ludzie masowo by się pewnie budowali na terenach zalewowych. Teraz jest to ograniczone przez to nowe prawo wodne od 2019 roku, ale wiele zabudowań powstało na terenach zalewowych i ostatnia powódź pokazała nam dobitnie, że to nie był dobry pomysł. Bo natury nie da się do końca okiełznać. Tu mówimy o tym, że niektóre działki już nie będą miały możliwości zabudowy. Czy jesteście w stanie przeanalizować każdą działkę, którą widzowie na przykład zgłoszą na Was w tej chwili? Tak, no jesteśmy w stanie każdą zweryfikować, sprawdzić, co się da lub co się nie da z nią zrobić, jaki jest jej potencjał i ewentualnie wskazać kroki, które powinien właściciel podjąć. Bo też, tak jak Paweł mówił, że czy to dobrze, czy źle, czy szansa, czy zagrożenie, zmiany oczywiście są zawsze czymś dobrym, bo powodują jakąś reakcję, czy w nas samych. Tutaj ewentualnie jest takim mankamentem brak świadomości właścicieli gruntów, działek, nie wiem, być może trochę za mała komunikacja i informacja o tym, co się dzieje już, tak, co za chwilę w zasadzie zakończy się dziać, bo tak jak my rozmawiamy z naszymi klientami, czy zgłaszają się do nas osoby z prośbą o analizę, ta świadomość jest naprawdę bardzo mała, bo jest takie utarte, że gmina robi plan. Ok, będziemy mieli plan, fajnie, nasza działka będzie miała plan. Będziemy wiedzieli, co tam zbudujemy. A to właśnie nie jest to, bo jak ktoś się nie zainteresuje swoim gruntem, nie popracuje albo nad przekształceniem, warunkami zabudowy pod jakąś konkretną, nie wiem, czy budowę jednorodzinną, czy magazyny, bo może robić wiele rzeczy na naszych gruntach, zostawi to, niech się dzieje, gmina mi na pewno tam krzywdy nie zrobi, to się później okaże, to będzie działka rolna bez możliwości zabudowy i my z tym nic nie zrobimy. No właśnie, czy jest jeszcze czas na działanie, żeby uratować te działki? Czy to już jest za późno? Znaczy, nie wiem, czy słowo ratowanie jest odpowiednie. To jest dobry czas, żeby stosunkowo niskim kosztem, bo jak wspomniałem, gminy muszą wiele rzeczy robić na swój koszt, nie na koszt właściciela, zwiększyć wartość tej ziemi. Na przykład dzieląc ziemię rolną na działki budowlane, albo dzieląc je na działki, powiedzmy, takie pod usługi, czyli typowe działki inwestycyjne, jeżeli ktoś ma w dobrym miejscu, albo podjąć w ogóle decyzję, czy ta uprawa tej ziemi jest opłacalna i idziemy w tym kierunku, czy myślimy o innym rozwiązaniu, tak? Czy właśnie zebraniu gruntu, żeby nam wybudować coś większego. To jest chyba taki element, na który warto zwrócić uwagę, że po prostu teraz pewne rzeczy, które się wydarzą w przyszłości, powodują, że jesteśmy proaktywni i podejmujemy działania. I to jest w ogóle kluczowe, bo dochodzi w negocjacjach do fajnej sytuacji. Wchodzimy do rolnika, a rolnik mówi, wie pan, który chce sprzedać ziemię, mówi, wie pan, mi się to nie spieszy, nie? A my mówimy... Chyba się panu spieszy i podkładasz ustawę. Wie pan, no może się panu nie spieszy, ale ustawodawca i gmina ma czas do przyszłego roku. I więc jak chcemy to zrobić, to teraz albo wcale. No dobra. Czyli jeśli mam jakiś grunt rolny, w ogóle jakie wy byście podpowiadali jakieś benchmarki czy jakieś marginesy, żeby każdy mógł sobie przeanalizować, jaki ma grunt i czy zdąży jeszcze właśnie na przykład albo przekształcić, podnieść wartość, podzielić, uzyskać warunki zabudowy. No bo teraz one jeszcze, jak uzyskamy, to są bezterminowe. Jeżeli się uprawomocnią w tym roku, będą bezterminowe. Jeżeli złożymy wniosek w tym roku, ale uprawomocnienie nastąpi w przyszłym roku, warunki będą na obecnych zasadach, ale warunki zabudowy będą 5 lat ważne. I w ciągu tych 5 lat musimy rozpocząć przynajmniej proces budowy zgodnie z WZ-ką, bo jeżeli tego nie... Wystąpić o pozwolenie na budowę. Wystąpić na pozwolenie na budowę i zacząć pracę na tym gruncie, bo jeżeli tego nie zrobimy, WZ nam wygaśnie po 5 latach i musimy złożyć nowy wniosek o warunki zabudowy na ten sam grunt, a co się będzie działo za 5 lat, no to nikt z nas nie wie, jakie będą przepisy, jaka będzie ustawa, co się ewentualnie zmieni, czy na gorsze, czy na lepsze, więc warto jest się na pewno pośpieszyć i zabezpieczyć ten grunt teraz. To jest część osób, z którymi rozmawiamy, czyli robimy konsultacje, analizy. One dzielą ten grunt po prostu, żeby był podzielony, żeby te warunki zabudowy na nim były. Ja i tak będę dalej tym rolnikiem, będę uprawiał ziemię, ale niech to już po prostu będzie zrobione w razie czego, gdybym jednak chciał to sprzedać,
a później się okaże, że jednak nie będę mógł tego zrobić na przykład, nie? Co te osoby powinny zrobić, właściciele ziemi, albo przyszli spadkobiercy na przykład, no to przede wszystkim tak, iść do gminy, dowiedzieć się, co z tą ziemią można zrobić, czy można ją podzielić, o takie pytanie, czy mogę tą ziemię podzielić na działki budowlane, bo być może w gminie powiedzą, nie może Pan już podzielić, bo pracujemy nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i do końca miejscowym, nie ogólnym, więc nie da się podzielić, bo wstrzymaliśmy procedurę wydawania WZ-ek. Mogą iść i do gminy dowiedzieć się na przykład, że wprowadzono tam, nie wiem, Naturę 2000 i też nie można podzielić, albo nie całość, bo i tam są w jakiejś strefie. Może się okazać, że ktoś złożył pozwolenie na budowę wiatraku i część w jakiś tam promieniu została wyłączona, ten promień tam ostatnio przepisy się zmieniały. Więc tych czynników, na które my nie mamy wpływu bezpośrednio, ale ktoś podjął jakieś działania, może powodować, że w gminie się dowiemy, czy możemy, czy nie możemy. Jeżeli to jest proces, którym wiesz, przerasta Cię, jeżeli chodzi o organizację Twojego życia, bo nie masz czasu i nie chcesz zostawać land developerem, chociaż czasami, no każdy właściwie, kto dzieli swoją ziemię, zostaje land developerem. Robi to nawet nie wiedząc, że robi takie szlachetne rzeczy. No może zgłosić się do specjalistów. Jest tych podmiotów na rynku, pewnie kilkanaście, w Google oczywiście pomoże, którzy mają różne strategie działania i mogą pomóc. Zaczynając od analizy działki, ale też oczywiście rozmawiając z klientem, jaki ma cel, no bo wiesz, cel możesz mieć różny, wiesz, no, dzielenie działek na działki budowlane według nas jest najprostsze, bo mamy najwięcej odbiorców, ale celem może być na przykład stworzenie jakiejś przestrzeni pod zabudowę usługową, nie wiem, budowa stacji paliw, jak się ma przy drodze, no, tworzenie terenu, na którym powstanie, nie wiem, Dino, Biedronka. Tych możliwości jest wiele, my się skupiamy akurat na tym węższym pasku, ale są firmy, które specjalizują się w gruntach pod różnego typu zabudowy. Czyli albo wizyta w urzędzie gminy, ewentualnie kontaktują się ze specjalistami. Nie ma co googlować, jak skoro mamy ich tutaj. Też warto dodać, bo tego nie powiedzieliśmy, że na danej działce może być kilka WZ-ek. Możemy zrobić dla gruntu czy dla naszej działki kilka warunków zabudowy i to mogą być różne warunki zabudowy. Tak, powinniśmy zawsze stawiać gwiazdkę przy tym, co mówimy. Dotyczy to terenów, które nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Bo on jasno wskazuje, co w jakim miejscu da się zbudować i koniec, kropka. Na terenach, które nie są objęte MPZP, mamy możliwość dla danej działki, danego gruntu przygotować kilka rozwiązań warunków zabudowy. Jeżeli mamy działkę budowlaną stricte, jest ona jakiejś tam wielkości, możemy zrobić dom jednorodzinny, dwulokalowy, dom w zabudowie bliźniaczej. Jak starczy miejsca, to szeregówkę mniejszą lub większą tam stawić. I mamy też wtedy paletę wyboru, co w przyszłości można tam zrealizować jako na przykład inwestor, co możemy dać dodatkową wartość temu, który będzie kupował ją w przyszłości. Jak jest większy obszar, dobrze zlokalizowany, to możemy zrobić WZ-kę pod mieszkaniówkę, a jak studium nam pozwoli, to możemy zresztą zrobić magazyny czy stacje paliw. Uzbroić nasz teren w kilka różnych rozwiązań, co też podnosi wartość gruntu i nas zabezpiecza przed jego utratą, czy później w przyszłości da nam większy potencjał sprzedaży, bo możemy szerzej wejść w rynek na różnych rozwiązaniach. Czyli nie jest jeszcze za późno, żeby inwestować w... No jest dla to jeszcze czas na pewno, żeby składać wnioski o warunki zabudowy. Tylko kwestia, czy zdążymy do końca roku je uprawomocnić, nie? Bo to naprawdę trzeba się pośpieszyć. My jak pracujemy z naszymi gminami, one są już bardzo mocno zapchane, jeśli chodzi o wnioski. No, panie mają masę dokumentów do obróbki, czy urbanistka, która później analizuje i techniczne parametry ustala dla danej działki. No tą listę ma naprawdę, można powiedzieć, że nieskończoną. I warto robić to jak najszybciej, żeby się później nie zdziwić. Jeszcze jakbyśmy podsumowali, dlaczego warto inwestować w działki budowlane, inwestycyjne. Działki budowlane będą dobrem ograniczonym, po prostu będzie ich mniej i będzie ich można produkować w bardzo ograniczonej ilości. Więc im będzie mniej, tym cena będzie nam szybciej rosła. Inwestowanie w działki, czyli w grunty, jest bezpieczne, no bo to są grunty, jest to podstawa wszystkiego. Też jest to przestrzeń, gdzie nie musimy inwestować dużych pieniędzy od razu, prawda? Te działki są w wartości 40, 50, 70 tysięcy złotych, więc nie musimy angażować dużej ilości kapitału w to aktywum. Od momentu aktu notarialnego jesteśmy właścicielem, więc mamy w pełni prawo dysponować tym gruntem tak, jak chcemy. Możemy sprzedać, przekazać darowiznie, nie wiem, zapisać na fundację i tak dalej. Ten produkt sam się obsługuje. Nie musimy przy tym spędzać czasu, marnować tego czasu. Nie wynajmujemy tego gruntu, nie musimy go remontować, zabudowywać. On nawet leżąc zyskuje na wartości. Większość działek budowlanych, niezabudowanych w większości gmin
nie ma podatku, czyli nie płacimy nawet opłat związanych z fiskusem. Działkę budowlaną inwestycyjną w dowolnym miejscu w naszym kraju można kupić właściwie zdalnie. Wystarczy pełnomocnictwo i zaufanie do osoby, z którą się współpracuje. Wszystko to potwierdza notariusz, więc mamy tutaj też dodatkowe bezpieczeństwo jakby jego osoby i jego funkcji.